Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Witam serdecznie na trzecim Q&A. Zebraliśmy wszystkie wasze pytania. Chcielibyśmy na nie odpowiedzieć. Dzwoneczki. To jest bardzo ciekawy pomysł. Jeżeli dacie nam znać, że rzeczywiście chcecie czegoś takiego w grze, to z przyjemnością dodamy go do HF. To jest jeden z naszych planów, ale wydaje mi się, że zanim to zrobimy, powinniśmy zrobić wsparcie dla warsztatu Steam. Co? Multiplayer w House Flipperze? Obecnie nie, ale bardzo chciałbym za jakiś czas zrobić couch co-opa i jeżeli on się przyjmie, zobaczymy co będzie potem. Cały czas dodajemy content, więc w każdym update'cie mamy jakieś nowe przedmioty. Robimy tak bez przerwy już od ponad 1,5 roku, no i nie zamierzamy przestać. Damy więcej kolorów, przedmiotów, ozdób i tak dalej. Tak, na pewno ogólnie nasz team od kontentu cały czas pracuje bez przerwy, żeby robić wam nowe przedmioty. Może wydawać się, że jest trochę powoli, ale cały czas coś się dzieje, obiecuję. Nie chcemy robić gier podobnych do House Flippera. Uważamy, że lepiej, jeżeli poświęcimy naszą pracę w rozwój House Flippera. Gdzieś tam w myślach mamy House Flippera 2 i robimy już pierwsze prototypy do rzeczy, których wiemy, że po prostu nie damy rady dodać do jedynki, bo to wymaga zmiany zbyt fundamentalnych rzeczy, które były w House Flipperze 1 od początku. Ale jeżeli chodzi o po prostu jakieś klony House Flippera, nie mamy takich planów. Jednocześnie staramy się robić gry, które uważamy, że też by wam się mogły spodobać, ale są de facto innymi grami. Jest jedna gra, nad którą pracujemy, oprócz nad wszystkimi projektami właśnie stricte do HF-a i jest to gra The Tenants. Możecie ją sprawdzić na Steamie oraz dodać ją do wishlisty, a także sprawdzić sobie profil na Facebooku, ponieważ tam też pojawiają się cały czas nowe newsy. Oczywiście, że dodamy, nawet ostatnio takie robiłem. Podobno oficjalna odpowiedź to szybciej niż możecie się spodziewać. Jeśli chodzi o Garden DLC, to mamy sporo mieszanych opinii od Was i chcielibyśmy go bardzo poprawić, ale nie wiemy dokładnie gdzie, dlatego liczymy na komentarze z Waszej strony i wtedy będziemy w stanie go poprawić. Tak, zamierzamy. Mamy taką nadzieję, że Wam się spodobają nowe rzeczy, które zamierzamy tam dodać. Wszystkie dodatki wspieramy, będziemy wspierać i jeżeli chcecie usłyszeć jeżeli chcecie się podzielić sugestiami, to zapraszamy do komentarzy tam na dole. Tak, zamierzamy, jednak jest to bardzo czasochłonny proces z racji tego, jak one są zrobione. Już są po prostu niedopracowane, musielibyśmy je przerabiać, później nasza dodawaczka przedmiotów musiałaby je przerobić. Nie zawsze jesteśmy świadomi, co gdzie się poukrywało, a nie ma tego jeszcze w sklepie, więc dawajcie nam znać. Rzeczy niedostępnych do kupienia w sklepie jest już coraz mniej, dzięki temu, że cały czas staramy się i pracujemy nad tym, żeby je dodawać. Aczkolwiek cały czas takowe istnieją i ich liczba będzie się powolutku redukować. Od daty wydania House Flippera zostało poprawione mnóstwo rzeczy pod tym względem. Cały czas badamy to, właściwie deweloperzy cały czas pracują nad optymalizacją. Co patch wychodzą takie małe rzeczy. Ta gra była bardzo źle zoptymalizowana, optymalizujemy ją ciągle, non-stop pod kątem konsol i zasadniczo aktualnie gra powinna, jeżeli macie sprzęt minimalnie chociaż zbliżony do tego, jak jest na konsolach i na słabszej, i na mocniejszej, no to powinno wam dochodzić w miarę płynnie, w 30 fps minimum. Pracujemy nad tym i wcześniej czy później będziecie mogli zagrać w tą grę na kalkulatorze. Chęć niesienia pokoju na świecie oraz informowania ludzkości o problemach klimatycznych. Planujemy oczywiście wydać grę na konsolach, będzie to już niedługo, te konsole to będzie Xbox One oraz PlayStation 4 oraz oczywiście Switch. Ogólnie tak, pracujemy nad tym, ale jeszcze troszkę zajdzie. Musimy różne rzeczy dopracować, żeby było wszystko na tip-top. Planujemy, wydajemy. Tak, planujemy wydanie na PS4, Xboxie i Switchu, no i myślę, że możecie spodziewać się więcej informacji gdzieś na początku roku. Wersja konsolowa działa na konsoli. To jest wersja podstawowa, okrojono niektóre
okrojona, zoptymalizowana w niektórych funkcjonalnościach do tego stopnia, żebyście nawet na sprzęcie takim średnim rzeczywiście mieli te 30-60 fps-ów. W szczególności no, są to konsole, więc tutaj mamy stały sprzęt i na nim chcemy mieć stałą liczbę klatek. Na słabszych konsolach będziemy mieli w okolicach 30, będziemy mieli 30 fps-ów, a na mocniejszych konsolach w okolicach 60. No i czym się jeszcze różnią? Trawa, nie ma tej strasznej trawy, jest dużo ładniejsza, przyjemniejsza dla oka, zieleń uspokaja. Wersja konsolowa nie będzie miała dodatków i przy okazji nie będzie się crashowała. Olbrzymia stabilność wersji konsolowej, gdyż no, jest to jeden z wymogów, a poza tym większych różnic nie ma. Nad nowym dodatkiem. Nowe DLC, konsolowe projekty oraz próba przejęcia władzy nad światem. Nad wspaniałym udźwiękowieniem do gry. Głównie skupiamy się teraz nad nowym dodatkiem HGTV, nad wersją konsolową, nad kilkoma tajemniczymi projektami. Więc na pewno mogę powiedzieć o dodatku HGTV. Na pewno widzieliście trailer, jeśli jeszcze nie, no to zobaczcie. No i oprócz tego mamy różne tajne projekty, o których może w przyszłości gdzieś tam będziemy więcej tutaj uchylać rąbka tajemnic. Cały czas dodajemy update'y i nowy content zarówno do House Flippera, jak i Gardena. Chcemy, żeby te tytuły były jeszcze długo rozwijane, żebyście mieli świadomość, że pracujemy ciągle i słuchamy Was i dodajemy to, co tylko możemy dodać. Staramy się, podobnie jak robiliśmy wcześniej przy Gardenie, zrobić tak, żeby praca nad tymi rzeczami ulepszała jednocześnie podstawkę, żeby feature'y z jednego pozytywnie działały na drugie oraz cały czas, żeby content i optymalizacja były coraz lepsze. Poza tradycyjnym House Flipperem przygotowujemy jeszcze osobną grę od podstaw House Flipper VR, no i cały czas eksperymentujemy z potencjalnymi nowymi pomysłami na gry. Tak, tworzymy gdzieś tam w tle jako jeden z projektów wersję VR-ową. Była szansa zobaczyć ją w tym roku w Polsce na PGA. Prace idą w coraz sprawniejszym tempie, więc możecie się spodziewać jakichś wiadomości na ten temat. Na razie nie planujemy takiej możliwości, ale Generalnie to skomplikowany temat, więc lepiej wróćmy do niego za rok. Planujemy. Chciałem się nawet tym zająć. Zobaczymy, na co starczy czasu. A coś jest nie tak z Maciem? Tak, pracujemy nad poprawą Maca i w najbliższym update'cie świątecznym parę rzeczy powinno być poprawionych. Tak, ktoś na pewno nad tym będzie pracował. Mac jest dość specyficznym urządzeniem i jest trudno na nim pracować, ale staramy się cały czas coś przy nim robić. Jak to się mówi? W miarę naszych możliwości. Staramy się go na bieżąco poprawiać w miarę naszych możliwości. Tak. Tak, na pewno to zrobimy. Nasz zespół deweloperski pracuje w pocie czoła, żeby to naprawić. Z tego co kojarzę, nie. Rozważaliśmy to i stwierdziliśmy, że to nie jest kierunek, w który chcemy iść, ale z House Flipperem, ale już na przykład gra The Tenants tak robi. Jeśli chodzi o workshop, to wciąż robimy research na ten temat i zastanawiamy się, jak to zrobić dobrze i tak planujemy go dodać. Zabiera mi pracę. W tym momencie skupiamy się przede wszystkim na DLC, ale mamy go w planie zrobić. Nie będzie. Jeśli chodzi o okna i drzwi, to mamy co do tego pewne nadzieje, ale nie chciałbym niczego zapeszać. Tak słyszałem, że kiedyś na pewno Blizzard są. No tak, tutaj jest trochę problem. Po prostu gdybyśmy przemieszczali okna i drzwi w taki sposób, no to jest szansa, że no niestety cały dom by się zawalił, więc tutaj może być problem. Staramy się co miesiąc dodawać rzeczy do gry, w tym też nowe domki. Z racji tego, że staramy się dodawać cały czas nowy content, tak, więc nowych domów można się wciąż spodziewać. Tak, planujemy dodać nowe domki i nowe zlecenia. HGTV wyjdzie soon, cena będzie niska, będzie fajnie. Tak, planujemy jak najbardziej, jeszcze jak, więcej informacji wkrótce. Wkrótce. Będzie tańszy od Gardena.
update świąteczny będzie. Już niedługo. Przed Wigilią będziecie go mieli na swoich stołach. Tak będzie update świąteczny przed świętami, no i oczywiście będą świąteczne rzeczy. Przyszłość jest świetlana. Na ten moment mamy zaplanowane Home and Garden TV, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. Ojej, marketingowo to mamy plan wypuszczać update'y co miesiąc, ale nie wiem czy damy radę. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, koniecznie zadaj je w komentarzach. Na pewno odpowiemy i wesołych świąt! Ho, 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 ho!